Wiele w ostatnim czasie osób zadaje mi pytanie, czy można pograć na laptopie poleasingowym, takim jak ten, który oto stoi właśnie u mnie na biurku, który nie ma karty graficznej. Takie pytania powtarzają się ostatnio często wśród tych, którzy rozglądają się za tańszym laptopem, ale szybko wyjaśniam. Wszystkie laptopy oczywiście posiadają karty graficzne, ale o co dokładnie chodzi z tymi kartami graficznymi, postaram się wyjaśnić w tym właśnie odcinku i sprawdzić, czy na laptopie biurowym pogramy w gry, a jeśli tak, to jakie. Zapraszam do oglądania. Mówi się, że laptopy poleasingowe to sprzęty przeznaczone głównie do biura, ale czy tylko? Utarło się, że laptopy poleasingowe to sprzęt tańszy, bo słabszy, ale czy rzeczywiście słabszy? Jest owszem tańszy, ponieważ pochodzi z rynku wtórnego, ale często taki sprzęt jest mocniejszy niż niejeden nowy, najtańszy sprzęt w sklepie. Znaczna część laptopów poleasingowych jest pozbawiona dedykowanych kart graficznych. Nie oznacza to, że w ogóle ich nie posiadają. Funkcję renderowania grafiki przejmuje zintegrowana karta graficzna w procesorze. Te zintegrowane karty graficzne nie są wydajnymi układami i służą jedynie do podstawowego przetwarzania obrazu na potrzeby większości programów biurowych. W nowszych laptopach poleasingowych, tam gdzie mamy wyższą i wydajniejszą generację procesora, tam wydajność oczywiście zintegrowanych układów GPU jest również wyższa i przy tej okazji właśnie sprawdzimy, czy można je wykorzystać również do gier. Omawiana wersja laptopa, który bierze udział w testach, to Dell Latitude 5590 z klasyczną obudową typu muszla z otwieraną matrycą IPS 15.6 cali. Do dyspozycji użytkownika jest pełnowymiarowa klawiatura QWERTY z wydzieloną częścią numeryczną oraz touchpadem, który ma także wydzielone mechanicznie przyciski myszy. Koszt zakupu notebooka na dzień dzisiejszy to okolice 2000 zł. Na przykładzie procesora 8 generacji Intel Core i5-8250U, który posiada 4 rdzenie i 8 wątków i dochodzi do 3,4 GHz w turbo, będę chciał uruchomić kilka wybranych gier i sprawdzić, czy da się w nie płynnie pograć. Dodam jeszcze, że laptop posiada klasyczną konfigurację jak na laptopa poleasingowego przystało, czyli dysk SSD o pojemności 256 GB, 8 GB pamięci RAM DDR4 oraz zintegrowany układ graficzny Intel UHD 620, który zostanie dziś poddany ciężkim testom. Całością zarządza zainstalowany system operacyjny Windows 10. Do testów wybrałem 7 gier, a mowa oczywiście o tych najbardziej znanych i popularnych, czyli Fortnite, Sims 4, Minecraft, Wiedźmin 1, Wiedźmin 3, Quake 3 Arena i klasycznie Counter-Strike Go. Rzecz jasna, wszystkie te gry odpalimy na tym laptopie ze zintegrowaną grafiką i sprawdzimy ich działanie na sprzęcie przeznaczonym raczej do pracy niż do grania. Pierwszą grą w testach jest Fortnite i tu na sam początek dobra informacja. Gra działa bardzo przyzwoicie w okolicach 30 klatek, umożliwiając normalną rozgrywkę. Jakość grafiki ustawiona jest na średnią, w innym przypadku gra Wam zdechnie choćby przy wyższych ustawieniach. Dało się czuć momentami jakieś drobne przycinki, ale ogólnie gra działa bez problemów. Kolejna dobra informacja dla młodych graczy, zwłaszcza dziewczyn. Uruchomicie Wasze ulubione Sims 4. Myślę, że szczegółów technicznych dziewczynom nie trzeba omawiać. Pamiętajcie tylko, aby wejść w ustawienia gry i wybrać jakość grafiki na średnią. Tyle wystarczy, żeby gra płynnie chodziła nawet w 40 klatkach. Jeśli tego nie zrobicie, Wasz Sim będzie skakał po mapie jak żaba i to nie z radości. Proszę bardzo, Minecraft, kolejna pozycja, która działa przyzwoicie na tym sprzęcie. 30 klatek i ustawienie średnie wystarczą do tego, aby swobodnie grać. Da się łączyć czasami przycinki, ale na ogół poruszanie się po mapie jest płynne. Wiedźmin 1, kto nie grał w jedynkę, ma okazję na tym sprzęcie pogiercować. 70 klatek to aż nadto, bo ta gra i tak tyle nie potrzebuje, ale fajnie, że są i zapewniają szybkie działanie gry. Przy Wiedźminie 3 już niestety tak się nie ucieszymy. To pierwsza pozycja, która wypadła najgorzej w testach. Nawet na najniższych ustawieniach grafiki uzyskamy tylko 17 klatek, a to za mało, aby cokolwiek ugrać. Reakcje postaci są zbyt opóźnione, a sam obraz zamazany przy poruszaniu, aby dało się poprawnie grać. Jednak ładna ta nasza przełęcz.
Kolejną grą, która wypadła niestety najsłabiej, jest Counter-Strike. Podobnie jak Wiedźmin 3, gra działa za wolno. Niestety nie mogłem dokładnie zmierzyć ilości klatek, ale na moje odczucie było tam nie więcej jak 15-17 klatek. Co widać po tym, jak próbowałem utrafić wroga, a reakcja obrazu była tak spóźniona, że zostałem w końcu postrzelony. Dla odmiany Quake 3 Arena to gra, która działa tu bardzo dobrze i w sumie najlepiej ze wszystkich testowanych. Uzyskałem 90 klatek na najwyższych ustawieniach przez całą rozgrywkę. Wiele już pewnie zapomniało tę grę, skupiając się na Fortnite czy Counter-Strike, a to błąd, bo gra daje dużo frajdy z rozgrywki, zwłaszcza w trybie multiplayer. Moja ciekawość, mam nadzieję, i wasza została zaspokojona i mogliśmy wspólnie się przekonać i sprawdzić, że laptopy polizingowe nie są takie złe i do kilku gier spokojnie się nadadzą. Najgorzej w testach wypadły dwie gry, Counter-Strike oraz Wiedźmin 3. Tutaj rozgrywka przy 17 klatkach jest praktycznie niemożliwa. Warunek odpalanych gier na tym laptopie polizingowym jest jeden. Musicie zejść z jakością grafiki na średnie, a nawet niskie ustawienia. Jeśli chcecie w ogóle pograć z wysoką jakością grafiki, zapomnijcie, musicie osiągnąć w grze okolice przynajmniej 30 klatek, żeby rozgrywka miała w ogóle sens. Wyprzedzę od razu sugestię, aby rozbudować pamięć RAM do 16 GB, bo nieraz to słyszę, no ale co to da? Jest to rozwiązanie zbędne, ponieważ nawet 32 GB RAM nie przyspieszy działania gier i nie będzie w całości wykorzystane przy grach, jakie macie zamiar uruchamiać na tym sprzęcie. Nie pamięć RAM tu akurat decyduje, jak szybko będzie działać sama gra. Do czego służy pamięć RAM, dowiedzieć się możecie się z innych materiałów. Podsumowując, aby uruchomić niezbyt wymagające pozycje gier bez dedykowanej karty graficznej, musicie posiadać laptopa z dość wydajnym procesorem. Sugerowałbym tutaj właśnie i5 lub i7, które mają przynajmniej po 4 rdzenie. Im nowszej generacji jest procesor, tym oczywiście lepiej, bo w każdej nowszej generacji macie do dyspozycji więcej rdzeni i wyższe zegary. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam nieco wątek wykorzystania laptopa polizingowego do gier. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę. Jeśli masz pytania bądź sugestie dotyczące tego filmu, zostaw w komentarzu pod filmem, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Link do omawianego laptopa macie pod filmem. Ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!